Witamy wszystkich serdecznie. Wuja Rybol i pan Zdzichu Juras jak zwykle z tą tej dziwnej czapce i swoją w dziobie. Co dzisiaj chciałem wam powiedzieć? Spotkałem się w internecie z, z tym, że ludzie nagrywają filmiki, jak na przykład biorą sobie ryby z jednego jeziora, przenoszą je do jakiegoś stawku, do drugiego jeziora i w komentarzu, żeby ostrzec po prostu takie postępowanie tych ludzi, napisałem po prostu, że jest to działanie nielegalne. Pamiętajcie, siedzicie na rybach, coś robicie, nigdy nie wiecie, kim jest wasz sąsiad. Na przykład ja pana Zdzicha Jurasa dobrze znam, wiem, że lubi kiełbasę, wiem, że lubi sobie poćmikać jakąś faję z jakimś tam zielskiem, nie wiem, to jest chyba tartarak, albo rzęsa, suszona rzęsa i on kopci tą suszoną rzęsę i dlatego ten smród ten dym jest taki zielony. Dobra, co ja chciałem wam opowiedzieć? Oczywiście będę musiał się wspomóc aktami prawnymi, na przykład zaczniemy od przenoszenia ryb. Tutaj wam powiem ogólnie. Pamiętajcie, to co ja wam chcę powiedzieć na temat ryby i paragrafy, to nie jest to, że ja kogoś hejtuję. Ja po prostu chcę kogoś uświadomić i nie chcę, żeby ktoś na przykład dostał karę za jakieś tam wykroczenie, bo to jest wykroczenie i można dostać karę grzywny i różne inne. Słuchajcie, gościu poszedł na ryby w miejsce dozwolone połowić sobie okonki. Tam nie pamiętam dokładnie, tam był limit przynęty sztucznej do 5 cm. Gościu miał 5 cm rybkę, znaczy, czy tam dżiga, czy coś. Złowił sandacza, podczas gdy sandacz miał okres ochrony. Oczywiście sandacz nie wie, że ma wtedy okres ochrony, ale do czego zmierzam? Gościu złowił tego sandacza, położył go na trawie i zrobił sobie zdjęcie temu sandaczowi i to wystarczyło, żeby wziąć go, pociągnąć do odpowiedzialności. Samo zdjęcie wystarczyło, żeby pociągnąć go do odpowiedzialności i zarzucić mu łowienie ryb podczas okresu ochronnego, co kwalifikuje się już do kary grzywny, tak? Pamiętajcie, przez ryby możecie dostać karę grzywną, a jak nie zapłacicie, możecie iść do paki na przykład na 24 godziny, możecie iść w czynie społecznym gdzieś w ochapie, odrabiać też swoje pieniążki. Także to, co ja do was mówię, to nie jest jakiś hejt. Wiem, że jest ciężko wędkarzom, bo sam jestem wędkarzem, znam i dlatego znam, jestem wędkarzem, rybakiem, trochę tym siedzę, dlatego znam i wiem, co czuje wędkarz i jak powinien wędkarz się zachowywać. Także tutaj, żeby uniknąć po prostu kary, bo na przykład sąsiad może cię z zazdrości podpierdzielić u kogoś i to się wszystko rozniesie i możesz wylądować teraz gdzieś w cudzysłowie na dołku, ale ktoś może donieść, na przykład może twój filmik, który wrzuciłeś na YouTube, może posłużyć jako dowód w sprawie przeciwko tobie i zabulisz za to karę, tak? Przenoszenie ryb do innych zbiorników, zwłaszcza wód śródlądowych, jest generalnie nielegalne, tak? Może skutkować karami grzywny i ograniczenia wolności. Zgodnie z prawem tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia mogą przeprowadzać zarybienie wód. Samowolne wypuszczanie ryb, w tym karpi, do jezior, stawów czy rzek jest sprzeczne z przepisami i stanowi zagrożenie dla ekosystemów. Czyli złów, kup i wypuść karpia to jest działanie nielegalne. Zazwyczaj takie karpie już są wymęczone, one przechodzą bardzo długą drogę. Jak chcecie, to mogę wam zrobić filmik, jaką drogę przechodzi taki karp i ile on musiał znieść. Wy kupujecie, jest to zima, często mają już przemrożone skrzela. Wy o tym nie wiecie, ale te skrzela są przemrożone i one już zaczynają obumierać.
I teraz wy kupujecie takiego karpia, wypuszczacie go do rzeki, do jeziora, gdziekolwiek i tego karpia na wiosnę już nie ma, on zdąży w zimę po prostu śnie, padnie, zdechnie. Jak chcecie, tak możecie sobie interpretować. Zdarzy się, że przeżyje. Karp jest twardy, zdarzy się, że przeżyje, ale w międzyczasie wpuszczacie tam różne inne bakterie, jakieś pasożyty i coś niechcianego do warunków na przykład naturalnych do jeziora, tak? Zarybiać mogą instytucje do tego uprawnione, czy członkowie PZW, którzy są na przykład do tego przeszkoleni, mają na to papier, że oni mogą na przykład zarybiać takie jeziora, ale zarybiają to z, no, z hodowli ryb, które są po prostu, ryby są przebadane pod opieką ichtiologa i wiemy, co wpuszczamy do jeziora. Samowolne przenoszenie ryb, nawet do swojego stawku, jeżeli weźmiemy ryby i ktoś zobaczy, że na przykład wzdręga nie ma 15 cm, a ma centymetrów 10, to jest ryba niewymiarowa, to dostaniemy, nie dość, że przenosimy rybę ze stawku, gdzie z jeziora do swojej, mimo to, że to jest twój stawek, to za to, że ryba jest niewymiarowa, bo tak za to możesz dostać i od razu możesz dostać za przenoszenie zarybiania zbiorników, samowolne zarybiania zbiorników, ujmijmy to tak. A jeszcze nie daj Boże, jakbyś niósł tą płotkę, czy tą małą strążkę w woreczku foliowym, bez wody, nawet w wiaderku bez wody, no to już od razu z 3 artykułów, tak jak widzicie tu, z 3 artykułów idziecie pod sąd. I tego się nie da ukryć. Takie właśnie błędy wędkarze popełniają nieświadomie, nie to, że nieświadomie, bo nieznajomość przepisów nie zwalnia cię od poniesienia kary. To musisz wiedzieć, to jest wszystko w regulaminie wędkarskim, zaraz wam to zresztą pokażę. Zakaz zarybiania przez osoby nieuprawnione, czyli my wędkarze nie mamy uprawnień, nie możemy robić takich sobie cudów, że łowimy sobie ryby i zabieramy do siebie dostawką. To jest absolutnie nielegalne. Zagrożenia dla ekosystemu, wpuszczanie, jeszcze dodatkowo powiem wam, że jeżeli złapiecie gatunek prawem chroniony, no to macie jeszcze 4 artykuł, tak? Jeszcze, nie daj Boże, jakby to było jakiś akwen specjalny, czyli taki też prawem chroniony i z tego byście pozyskiwali, to już macie 5, to możecie iść do paki na parę dni. No naprawdę, to tak się mówi, ale jak się nazbiera tych paragrafów, no to może być niewesoło. Jedziemy dalej. Kwestia gatunków inwazyjnych. Oczywiście wchodzi tutaj gatunek inwazyjny, czyli sumik karłowaty zwany amerykańskim. Tutaj wchodzi, jeżeli on jest uznany u nas jako rybę inwazyjną, po złowieniu trzeba go puknąć i go zabrać. Nie wyrzucajmy w krzaki, puknijmy go, zabierzmy go, nie wiem, dla kotów czy coś, chociaż to też może być nielegalne. No, raczej do sumika to by się nie tyczyło, ale do innych ryb to się tyczy. Zaraz wam powiem, o co mi chodzi. Brak poparcia w środowisku ekologów. To chodzi o to, że zaprzestanie uwalniania ryb. Jak wiadomo, ryby przenoszą różnego rodzaju choroby i możemy sobie przenieść do stawku choroby i będziemy mieli w stawku z choroby. Na przykład powiem wam tak, że jest jakiś pasożyt, dajmy na to, jakiś pasożyt jest w jeziorze, jednak te ryby jeziorne są odporne są na tego pasożyta, jednak jeżeli go weźmiemy, rybę z tym pasożytem, wrzucimy sobie do stawku, będzie namnażał się w błyskawicznym tempie i wtedy mamy koszty dodatkowe pozbycia się tego pasożyta. To dotyczy roślin, pozyskiwania roślin, jeżeli nie znasz się na roślinach, wszystko co chcesz zabrać z wody, z lasu, to wymaga zgody. Wszystko jest nielegalne. Jeżeli byś chciał wziąć korzeń, to jest nielegalne. Rośliny, pozyskiwanie roślin, to jest nielegalne.
Nie wiem, jak jest pozyskiwanie planktonu. Czy pozyskiwanie planktonu dla rybek akwariowych to jest legalne? Tego nie wiem, nie mogłem tego znaleźć. W każdym bądź razie rośliny, korzenie, kamienie, gałęzie, chrust, ryby. Tego nie możemy sobie zabierać. To jest państwowe. Jeżeli ktoś nas złapie, ma prawo wlepić nam mandat. A organów takich, które mogą wlepić nam mandat, jest chyba 8. 8 ma prawo cię skontrolować, nawet będąc na rybach. Nie tylko Państwowa Straż Rybacka, czy jakaś zrzeszona Straż Rybacka, czy obwodowa Straż Rybacka, czy jakaś powiatowa. Jest nawet Straż Graniczna. Są takie też, że może cię i Straż Graniczna po prostu skontrolować i musisz pokazać dokumenty. I to jest bardzo dobre, bo zaczynają się łapanki na sąsiadów tam ze wschodu. Także mi się wydaje, że to nawet i dobre. Jedziemy dalej. No i tutaj mamy humanitarne traktowanie ryb. Niektórzy mogą kierować się chęcią ratowania ryb, wypuszczania ich do obcych zbiorników. Może nie być humanitarne, zwłaszcza jeżeli ryby nie są przystosowane do nowych warunków. No to ja tutaj powiem Wam, humanitarne czy niehumanitarne. Tu możemy rozgraniczyć. Często zdarzały się takie akcje, że po prostu wędkarze ratowali ryby, biorąc ryby z jakiegoś zbiornika, przerzucali te ryby do innego zbiornika, żeby po prostu te ryby uratować. Ja jestem tego zdania, że tak, że to jest dobre, jednak generalnie przenoszenie ryb nawet w takich sytuacjach, jak widzieliście na przykład, że co innego jak jest, jak mam to powiedzieć, no ciężko tutaj jest rozgraniczyć, co jest dobre, co jest złe. Według mnie, jeżeli jest sytuacja tego i wiecie na przykład, że ta ryba jest zdrowa, tylko brakuje jej tlenu, nie ma wokoło wody, ona się dusi, jest w kałuży, przenieść ją i wrzucić do innego zbiorniku, według mnie to jest dobre. Nie wiem dokładnie, jak odnosi się do tego paragraf. Na pewno jakiś paragraf na to jest, a tym bardziej, że ostatnimi czasy zdarzały się takie sytuacje, gdzie wędkarze po prostu robili takie akcje, że przerzucali ryby z jednego stawu, czy tam z jednego jeziora do drugiego, bo tam to wysychało, albo coś tam w nim występowało, co wiąże się również z przenoszeniem chorób, tak jak jest opisane w tych wszystkich tutejszych. Żeby nie było tak kolorowo, żeby nie było kolorowo dla akwarystów, żeby nie poczuli się urażeni, proszę bardzo, nie możemy zabierać ryb i przenosić ich do akwarium, czyli do zbiorników zamkniętych. Zbiorniki zamknięte to są akwarium. Akwaryści nie powinni zabierać ryb z jeziora. Jest to zazwyczaj nielegalne i może mieć negatywny wpływ na ekosystem jeziora. Tutaj, nie? No i tutaj jak wszędzie, że ryby wyłowione z natury mogą być nosicielami jakichś tam chorób pasożytów i po wpuszczeniu ich do akwarium możemy sobie załatwić całe akwarium pasożytem albo jakąś choróbską zgnilizną czy cokolwiek. Tak samo pozyskiwanie korzeni z jezior, roślin z jezior do oczek wodnych, czy tam ryby do oczek wodnych z jezior, z rzek, to wiąże się z takim ryzykiem, że taką fajną hodowlę, co mamy, możemy sobie ją po prostu spaskudzić jakimiś dziadowskimi robalami, bakteriami czy innymi rzeczami, które są, ale pamiętajcie, jezioro to jest specyficzny swój ekosystem. Każde jezioro ma swój ekosystem. I na przykład ten pasożyt, tak jak Wam wcześniej mówiłem, który w jeziorze nie wyczynia dużych szkód, on jest, ale ryby są na niego odporne, przeniesiecie go do stawku, do oczka wodnego akwarium i od razu po 5 dniach, 7 dniach macie załatwione wszystko. Tak? Czy ślimaka weźmiecie? Pamiętajcie, że ślimaków pod żadnym pozorem, bo ślimaki nawet potrafią przenosić nicienie. Tak spojrzałem, bo u mnie jakaś znowu burza tropikalna idzie. Aspekt prawny.
dotyczy ochrony dzikich zwierząt, w tym ryb. Zabieranie ryb z jeziora bez odpowiedniego zezwolenia jest naruszeniem tych przepisów i może skutkować karami. Jakie to są kary? To są kary grzywne, pozbawienia wolności. Wypiszą was w urzędzie. W urzędzie będziecie w takiej gablocie wypisani. I u was w Związku Wędkarskim również będziecie wypisani. Może dostaniecie zakaz jakieś tam działania w Związku Wędkarskim i będziecie musieli chodzić i wycinać miejscówki, zbierać śmieci wkoło jeziora, żeby odrobić sobie tego, ale pamiętajcie, że plama na waszym honorze zostanie i już ludzie będą was inaczej oceniali. Tak samo powiem wam, wiecie, jest nas dużo, wędkarzy jest dużo. I nie wszyscy tego przestrzegają oczywiście, nie? Jak na przykład, powiem wam tak, zabieracie sobie ryby do domu, oczywiście warunkiem są wymiary. Tutaj już spieszę się, już wam pokazuję regulamin PZW. Regulamin PZW, który powinniście znać, bo przecież jesteście wędkarzami, tak? No, także pamiętacie, wiecie jak się przechowuje ryby. Ryby przechowuje się w siatce, miękkiej siatce rozpiętych na obręczach. Nie można ryb przetrzymywać w metalowych, tak jak kiedyś było te sadzyki metalowe do żywca czy coś. W miękkiej siatce przetrzymuje się te ryby i teraz dochodzimy do sedna. Chodzi o żywca, tak? Bierzemy żywca z jednego jeziora, jedziemy na drugie. Są jeziora, w których jest kompletny zakaz przynoszenia własnego żywca. Jak chcesz łowić na żywca, masz tego żywca załapać sobie w tym zbiorniku, a nie przynosić go ze sobą z jakichś innych zbiorników i to jest bardzo, bardzo dobre. Co do wędkarzy, regulaminu wędkarskiego, no tak jak wiadomo, możemy łowić tam całą dobę, zwykle o godzinę przed, godzinę po, no to na pewno wiecie, każdy zbiornik, nie każdy, ale niektóre zbiorniki mają swoje określony czas wędkowania, bla bla bla, jest ten, ale wszystko podporządkowane jest regulaminowi. Oczywiście zabrania się łowić ryb w okresach ich ochrony, a to, że jest przyłowem, to na przykład łowimy płotkę, wzięła brzana ma okres ochrony. Uwalniamy brzanę, nie robimy sobie zdjęcia, nie wkładamy do siatki, możemy przetrzymać ją chwilę w podbieraku, żeby ona się odpiła, doszła do siebie i wypuszczamy, tak? Nie wkładamy, jeżeli ryba ma okres ochrony, ją złowimy i na przykład wrzucę sobie brzanę do siatki, żeby ona tam sobie odpoczęła i przychodzi kontrol i od razu, panie, masz pan brzanę w siatce, ma okres ochrony i jeszcze jest niewymiarowa i co teraz z panem mamy zrobić? I nie będzie tłumaczenia, że tylko chciałeś ją wrzucić tam, żeby odpoczęła i wypuścić ją za chwilę. Nikt ci w to nie będzie wierzył, nie? Wiadomo, że też człowiek nie jest tak głupi, że jakby sobie chciał zabrać, to by dał jej w łeb i zawinął w szmatę i schował do pokrowca. Tak na łowisku, jak pracowałem na łowisku, tak ludzie robili, ale to jak będziecie chcieli, to dajcie znać w komentarzach, to wam opowiem sztuczki, jakie wykonywali ludzie, żeby ukraść rybę. Dobra, jedziemy dalej. Wędkarzowi nie wolno przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych i okresów ochronnych oczywiście. Sprzedawać złowionych ryb. Pamiętajcie, nie możecie iść do sklepu sprzedać ryb. Albo na przykład dacie rybę jakiejś tam sąsiadce, ona was podkabluje, powie, ty, panie, ten mi ryby przynosi i bierze ode mnie pieniądze. No i już macie przechlapane. W dobie dzisiejszych internetów babcia was nagra jakaś i będziecie mieli przerypane. Albo głupi sąsiad, to są różne przypadki i może być. Sprzedawać złowionych ryb. Rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska. Czyli jeżeli złowisz komplet ryb, a nie możesz ich wypuścić, to nie możesz dać koledze. Jeżeli złapiesz na przykład komplet
i tego, to musisz, nie można jej wypuścić, to musisz już jechać do domu, a nie tak jak kiedyś było, że łapało się na przykład 5 leszczy, nie wiem jak dokładnie teraz jest, 5 dużych leszczy i to był limit. To były naprawdę duże leszcze po 4 kg, takie do 5 nawet, to takie i był limit, ale to jest następne, co będę Wam opowiadał w którymś z filmików, jaka rzeźnia była, rzeźnia ryb, jaka się na Gwie kiedyś zdarzyła. Jak chcecie, piszcie w komentarzu, oczywiście zrobię filmik. Nie dajemy ryb sąsiadom, tak? Nie dajemy ryb sąsiadom. Ja kiedyś nałowiłem pełno takich małych ślutek, znaczy wymiarowych, ale ja ryb nie zabieram z reguły. I mój sąsiad nie złowił za dużo, wypuściłem te ryby do wody, myślałem, że ten sąsiad mnie po prostu zamorduje, powiedział, zabronił mi przyjeżdżać na ryby, jak mam wypuszczać ryby z powrotem, to mi po prostu zabronił, powiedział, nie przyjedziesz pan tu więcej na ryby i koniec. Zdarzają się i tacy. No i tutaj mamy, to już i temat na inne, łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 metrów od jazów, śluz, tam zapór, przepławek, wszystkich urządzeń służących do piętrzenia wody, czyli tam jak woda się spiętrza 50 metrów w jedną, 50 w drugą, w trzecią i w czwartą, czyli w prawo, lewo, w tył, czyli za tym nie można łowić, przed tym nie można łowić, obok z prawej strony i obok z lewej strony. Pamiętajcie, nie 50 metrów w bok, tylko we wszystkie 4 strony świata, tak? 50 w tą, 50 w tą, 50 w tą. Żebyście o tym wiedzieli, bo niektórzy myślą, że jeżeli odejdzie od jazu 50 metrów, nie odejdzie, na przykład od jazu odejdzie 50 metrów, w prawą i w lewą stronę będzie bezpieczny, ale na przykład jeżeli odejdzie z tyłu, za jazem piętrzącym jest, dajmy na to, rzeka, ole burza, to na tej rzece też 50 metrów łowić nie można i większość przypadków jest tak, że w ogóle za jazami łowić nie wolno na tych rzeczkach. Muszę się spieszyć, bo mi walnie tutaj piorun, to mi internet zniknie. No, łowić ryb w odległości od rozstawionych, oznakowanych sieci rybackich sprzętu połowu. Oczywiście powinny być sieci rybackie oznakowane. Według mnie każde gospodarstwo rybackie powinno mieć jakieś swoje barwy, kolory. Sieci powinny być oznakowane jakąś chorągiewką, boją czy czymkolwiek i od tego uciekamy, tam nie łowimy. Jeżeli zdarza się, że złowimy kłusownicze sieci, wtedy też jest problem, ale to też na inny odcinek. Co z sprzętem kłusowniczym, jeżeli znajdziemy, to na inny odcinek. Budować pomostów, wiadomo, bez zezwolenia pomostów nigdzie budować nie możemy. Wędkować z niezarejestrowanego sprzętu, pontonów też nie. No i oczywiście metodą na szarpaka. Metodę na szarpaka to też Wam mogę opowiedzieć o kolejnej rzezi na Warcie, jaka się odbywała zimą. Także myślę, że no i sztuczne światła do wabienia ryb, kotwiczyć łodzi w oznakowanych torach żeglugi wodnej, no to wiadomo, że takich rzeczy robić nie można. Myślę, że Wam troszeczkę to przybliżyłem, te ryby i paragrafy. Pamiętajcie, że nie zabieramy nic, albo jeżeli nie jesteśmy pewni, mamy internet w telefonie, przeczytajcie i zobaczcie, czy można takie rzeczy robić, bo na przykład robiąc taki content filmików na YouTube, sami sobie możemy podłożyć świnie i nie to, że ludzie, na przykład ja napisałem w komentarzu, że po prostu takich rzeczy, że to jest zakazane, od razu pojawił się komentarz, że jestem policjantem i kapusiem i chcę gościa zakapować. Nie. Ja widzę w internecie masę filmików, którzy ludzie sami sobie podkładają świnie, sami sobie szkodzą tymi filmikami, dlatego że nie sprawdzili, czy takie rzeczy można po prostu robić. Robią to, wydaje mi się, że z niewiedzy i nieświadomości. Ale pamiętajcie, niewiedza i nieświadomość nie zwalnia Cię od poniesienia konsekwencji. Także to na dzisiaj tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. I paragrafy i przepisy są
nie po to, żeby je łamać, bo jeżeli trafimy na kogoś, kto zna się na tych paragrafach, może nam ładnie bałaganu narobić. A tymczasem powiem lasem, życzę Wam zdrówka i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mówcie co chcecie, żebym zrobił, poszukamy, poszperamy i zrobimy o tym film. Zdrówka życzę, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce. Hej!